Siemanko, tutaj Adi. Pogadamy sobie dzisiaj troszkę o tym, jak powinien wyglądać negatywny komentarz oraz jak być bardziej wiarygodnym. Wiecie, temat jest tak naprawdę prosty. Zastanówcie się sami, czy jak widzicie kogoś na ulicy, kto wyraża swoją niechęć w kierunku drugiego człowieka, czy też jakiejś firmy i też do człowieka, który tę firmę reprezentuje, na przykład do ekspedientki w McDonaldzie, albo swoją frustrację na poczcie wylewa i na przykład krzyczy albo wyzywa, używa wulgaryzmów, jest agresywny słownie, może nawet dochodzi do rękoczynów, tak? Może rzuci jakimś pudełkiem, jakimś kartonem na poczcie i tak dalej. Jest wiele różnych sytuacji, tak? Czy to na drodze dochodzi do rękoczynów. Nawet nie musi dojść do rękoczynów, wystarczy, że ktoś na przykład agresywnie trąbi, bo pamiętajcie, że klakson służy do ostrzegania kierowców, a nie do wylewania frustracji, a jednak w większości raczej jest używany do wylewania frustracji. Na przykład ktoś za wolno rusza, czy po prostu wolno jedzie, a drugiej osobie się spieszy i uważa, że ten ktoś, kto jedzie wolniej, jest gorszym kierowcą, no i wtedy, mimo że nie ma żadnych czynników zagrażających, które miałyby sygnalizować niebezpieczeństwo, no to takie osoby używają klaksonu i bardzo długo go trzymają jako wyraz swojej frustracji tak naprawdę, tak? Więc wiecie, zastanówcie się chwilę, nie? Jeżeli jesteście świadkami czegoś takiego, albo na przykład pracujecie w jakiejś obsłudze klienta i to na was ktoś krzyczał, was ktoś wyzywał w słuchawkę, przez telefon, czy też w jakiejkolwiek innej formie, czy też obsługiwaliście może skrzynkę mailową w jakiejś firmie i ktoś tam wam pocisków nawstawiał, czy może macie własną firmę i dostaliście na Google opinię z 1 gwiazdką i tam pociski, nie? Czy też tak jak mówię, na mieście, może coś zobaczyliście. No to co myślicie o takiej osobie? Czy pierwsze co myślicie to jest wezmę pod uwagę co on mówi, bo on może mieć rację, czy raczej pierwsze co wyłania się tutaj wam na wierzch to jest debil, frustrat, niestabilny emocjonalnie człowiek z problemami. Naprawdę to, jak dobieramy słowa i jak wygląda nasz komunikat, świadczy o wszystkim i przede wszystkim o odbiorze i o zasięgu tego, co chcemy powiedzieć, nie? Słuchajcie, jak powinien wyglądać negatywny komentarz? Negatywny komentarz powinien wyglądać neutralnie. Neutralnie. I tutaj cała jest zagadka, to już koniec mógłby być tego podcastu, mojego wywodu. Ale spoko, pogadamy sobie troszkę o tym, dlaczego neutralnie. Wiecie, musicie pamiętać, że wszelka krytyka jest renderowana, lub w prostych słowach mówiąc, jest przetwarzana przez wasz umysł, czyli to jest wasza interpretacja. Każda opinia, jaką macie o koledze, o pracy, o tej obsłudze, w tej firmie, w tym hotelu, w tej knajpie, każda opinia, którą macie, jest oceną subiektywną. Jeżeli tak się zastanowisz na super głębokim poziomie tutaj i zejdziesz najniżej jak się da w tą króliczą norę, tak jak to w Matrixie mówili, to w ogóle nie istnieje obiektywna opinia. Nie istnieje obiektywny fakt. Ponieważ wszystko jest przetwarzane przez umysł, przez proces umysłu, nie? Można powiedzieć, ale Adi, jak nie istnieje obiektywny fakt, a na przykład Słońce i Ziemia, Układ Słoneczny, nie jest to obiektywny fakt? Wiecie, pytanie, skąd możemy to wiedzieć? Bo wszyscy mamy te same receptory tutaj, projektory, odbiorniki. Wszyscy mamy to samo na szyi, więc nie znamy innej perspektywy, nie możemy spojrzeć innymi oczami niż swoje, niż ludzkimi oczami. Więc co to znaczy obiektywnie? Co to znaczy obiektywnie? Obiektywnie musiałoby znaczyć poza wszelkim pojmowaniem.
również poza ludzkim pojmowaniem, poza ludzkim przetwarzaniem, na przykład spektrum światła, tak? Słuchajcie, jeżeli chodzi o spektrum światła widzialnego, jakie widzi człowiek, to jest ono tycie malutkie. Wiecie, mamy bardzo ograniczoną percepcję, zarówno wzrokową, jak i słuchową i ogólnie jako pojmowania. Nasz umysł jest ograniczonym narzędziem do pojmowania. I my tak naprawdę nie znamy nic innego. Możemy sobie tam spekulować, jak widzą inne zwierzęta, czy i tak dalej. Albo czy jak drzewo upada, gdy tam nikogo nie ma, to ono wydaje dźwięk. Natomiast wiecie, wszystko wychodzi od nas z głowy. Wszystko. To my interpretujemy fale dźwiękowe, spektrum fal elektromagnetycznych i tak dalej. Jeżeli byśmy się zanurzyli tutaj po sam czubek głowy w ten nieodkryty aspekt oceanu zwanego rzeczywistością, no to wiecie, nie istnieje w ogóle obiektywizm. Wszystko jest subiektywnym odczuciem. Ten sam przedmiot może być zupełnie innym przedmiotem w oczach dwóch różnych ludzi. Bo będziesz zwracał uwagę na inny aspekt jego, budowę, inne parametry. Możesz inaczej w ogóle go postrzegać, inaczej go odbierać. Inne skojarzenia może w tobie wywoływać. Inne wspomnienia. Więc wiecie, tutaj musimy postawić kropkę i zachęcam was do eksploracji tego terenu. Wszystkie nasze opinie, które wyrażamy, to co trzymamy w sobie jako wiedzę absolutną, my coś wiemy, coś przeczytaliśmy, coś obejrzeliśmy, my wiemy, my znamy fakty na temat czegoś, nie? A jeszcze śmieszniejsze jest, jak ktoś na przykład nie doświadczył czegoś, ale coś przeczytał, obejrzał dokument i on już ma opinię wyrobioną, nie? Albo na przykład nie pójdę na ten i ten event, nie pójdę na ten koncert, nie pójdę na to wydarzenie, nie pójdę w to miejsce, nie pójdę na basen, nie pójdę z wami na kręgle, bo są głupie, nie lubię, nie podoba mi się, nie? I wiecie, to jest takie porównywanie mapy do świata rzeczywistego, nie? Tak jak ja bym wziął globus do ręki i bym powiedział, ja nie muszę nigdzie jechać. Po co? Ja wszystko znam, no tutaj leży, tak, tu jest Brazylia, tutaj jest, nie wiem, Kanada, tak, tu jest taki ocean, tu jest takie morze, po co mam tam jechać? Ja nie lubię podróżować, nic tam mnie ciekawego nie czeka, wiecie. To jest taka też choroba naszych czasów, że my porównujemy mapę do rzeczywistości i uważamy, że mamy rację, no. Uważamy, że trzymamy wiedzę absolutną na jakiś temat, nie? Także tutaj stańmy. Wszystko, co z nas wychodzi, jest tutaj projekcją naszego umysłu, tak? Naszego środka. I teraz wiecie, wracając do tematu, jeżeli ktoś wyraża się w sposób wulgarny, w sposób emocjonalny, no to ktoś, kto ma rozwiniętą chociaż krztę takiej świadomości emocjonalnej, trochę przeżył w życiu, no to nie weźmie nigdy poważnie takiej osoby, nie? Jeżeli twój komentarz ma inwektywy, pejoratywne określenia. Na przykład, nie wiem, komentarz pierwszy. Polska reprezentacja przegrała mecz z reprezentacją Czech. Drugi komentarz. Ci nieudacznicy z kadry reprezentacji Polski znowu przegrali. I co? I wiecie, no to co piszesz i mówisz jest twoim świadectwem, a nie świadectwem świata zewnętrznego, nie? To jak ty się wypowiadasz o kimś, świadczy o tobie. Świadczy o tym, jak sam siebie traktujesz w środku, jest twoim odbiciem, tak naprawdę. Więc komentarz, który chcielibyście, żeby zarezonował z osobami o troszeczkę większej świadomości emocjonalnej, bardziej inteligentnymi, osobami bardziej takimi dystyngowanymi, osobami, które coś sobą reprezentują, rozwijają się, są rozwinięte umysłowo, no to nie możecie rzucać takich psich słów, nie? Bo każdy, kto ma chociaż więcej niż pstro w głowie, od razu nie będzie brał pod uwagę waszych słów. Więc komentarz powinien być neutralny, tak? Neutralny, opisujący
fakty, które ciebie spotkały, w sposób neutralny. Na przykład ja miałem teraz taką sytuację, że zabukowałem hotel, przyjechałem i musiałem 3 godziny wcześniej wejść niż planowana godzina meldunku w hotelu. Wyobraźcie sobie, że musiałem zapłacić połowę ceny pokoju, która wynosiła 300 zł. Za 3 godziny wcześniej meldunek, 300 zł. No i wiecie, jasne, jestem człowiekiem, miałem szereg emocji, miałem żal, byłem zirytowany, miałem poczucie niesprawiedliwości. Postanowiłem, że muszę to nagłośnić, muszę uświadomić innych ludzi, że tutaj dzieje się coś nie fair. Nie? Wiecie, pierwsze reakcje, tak? To jest normalne, że gdzieś tam, jak całe życie szedłeś pewną drogą reakcji, to jako pierwsze one zawsze będą przychodzić jako ci najsilniejsi żołnierze stojący na froncie. Ale jak zajdziesz pomiędzy nich, pomiędzy ich zbroję tam troszkę dalej, to dostrzeżesz, to jest tylko fasada moich emocji i muszę się zatrzymać na chwilę i zastanowić się z innych perspektyw. A może to zupełnie nie jest wina tej osoby z recepcji, która na przykład nie poinformowała mnie o tym, bo na przykład źle ją przeszkolili i nie wiedzieli. I nie wiedziała w wyniku słabego przeszkolenia. Może jest zupełnie nowa w tym hotelu. A może ta struktura jest tak zbudowana, ponieważ po prostu na tym zarabiają i może to dla nich działa. A może to był jeden taki, może dopiero to wprowadzili i testują, wiecie, może to był pierwszy taki przypadek. A może po prostu ten, kto wymyślił ten przepis, tą procedurę, jest osobą nastawioną wyłącznie na zysk materialny, ponieważ może jego całe życie też było podyktowane wychowaniem w środowisku materialnym, może żył w niedobrobycie, dorobił się czegoś, własnego hotelu 3-gwiazdkowego i teraz próbuje wyzyskać ludzi, nie? Po prostu obrał taką drogę. Może na nim się to odbija w życiu w inny sposób, tak? Może ma mało znajomych, może i tak dalej. Wiecie, świat jest bardzo zawiłą strukturą, rozległą bardziej niż naprawdę gałęzie na największym drzewie. Nie zliczysz się, ile małych aspektów wchodzi w jeden aspekt. I ile takich pojedynczych aspektów ma w sobie człowiek. Jest całą strukturą psychiczną, całą historią swojego dzieciństwa i podświadomości i mechanizmów. No i wiecie, ja napiszę ten komentarz, ale w formie neutralnej. Ogarnąłem się i pomyślałem, co ja tam będę strugał jakiegoś pawiana? Napiszę po prostu, co mnie spotkało, tak? Przyjechałem 3 godziny wcześniej. Byłem zobligowany do zapłacenia 300 zł. Mogę napisać, nie spodobało mi się to. Nie rozumiem, czemu aż tyle. Mam wrażenie, że może chodzi tu mocno o pieniądze i poczułem się źle potraktowany jako klient. Pamiętajcie, to są moje uczucia, moje doznania i moja opinia. Tylko moja, nie? Rzeczywistość może być całkiem inna. I tak samo jest z tymi piłkarzami, tak samo jest w tym sklepie, tak samo jest w tej obsłudze klienta. To, co z ciebie wychodzi, pamiętaj. Nigdy to nie świadczy o kimś ani o czymś, to co ty mówisz. To świadczy o tobie, tylko i wyłącznie. O tym, jak ty traktujesz sam siebie w środku. Oceniając innych. Oczywiście, można wyrazić swoją opinię, ale jak robisz to w sposób taki zwierzęcy, psi, to zarezonuje to jedynie z osobami po prostu o niskiej inteligencji emocjonalnej, z osobami, które raczej nie rozwijają się, które raczej po prostu uciekają od świata, tak, Są na tym takim poziomie, wiecie. Na przykład jak wejdziecie w mój filmik o Wiśniewskim, który ma 50 ponad tysięcy wyświetleń, w ogóle szok, to tam jest masa ludzi, mam tam najwięcej wyświetleń, najwięcej łapek, najwięcej komentarzy, ale pomimo, że dało mi to dużo subskrypcji, to nie mam pewności czasami, czy cieszę się z nich, bo głównie te komentarze są obelżywe w kierunku Wiśniewskiego, nie? I nie do końca to jest target mój. Nie do końca się cieszę z nowych subskrybentów, którzy wyzywają innych ludzi,
życzą im źle, życzą im, żeby spędził całe życie w pierdlu i tak dalej, nie? Z tak błahych powodów, nie? Którzy posługują się tym gadzim umysłem i wiecie, są zawładnięci przez własne myśli, swoje reakcje i emocje, nie dostrzegają tego w ogóle, oceniają innych, spisują ich na straty. Oczywiście może liczę na to, że mój kanał może otworzy komuś oczy na coś. Bardzo bym chciał, nie? Bardzo bym chciał. Ale wiecie, no. Jak wejdziecie w mój filmik o Wiśniewskim, no to zobaczycie, jakiego pokroju widownia trafiła na ten film, nie? Także, no musicie być ostrożni, tak jak dobieracie słowa, nie? Bo po prostu to świadczy o was. Warto patrzeć na to, co się dzieje w środku, nie? Każde słowo, które wypowiadasz, jest twoim świadectwem normalnie z pieczątką, słuchajcie. Z pieczątką twojego umysłu. I taki papier idzie w świat, nie? Do różnych firm, do różnych osób. Twojej partnerki. Idzie dalej. Zapraszam do obserwowania tego, co się dzieje tutaj. Dokładnie w tym momencie, jak ty już nabierasz powietrze i on jest taki. Pocisnąć mu. Życzę mu jak najgorzej. Ale patałachy. Ale obiboki. Siedzą, piją kawkę. Oni nie potrafią. Co oni tam robią w tej firmie? Co za patałachy, nie roby. Wiecie, to wtedy jest najlepszy punkt, żeby spojrzeć tutaj do środka, nie? Żeby spojrzeć, nie? I przemyśleć, skąd to się bierze, po co? Po co, dlaczego, nie? Dlaczego mam ochotę tak mówić? Dlaczego mam ochotę krzyczeć? Dlaczego mam ochotę wyzywać? Dlaczego ja taką czuję wrogość do tej sytuacji lub osoby? Dlaczego, nie? I pamiętaj, że to nigdy nie będzie wskazanie palca tam, tylko tu do środka. Jeżeli ktoś ci sprawił przykrość i faktycznie powiedzmy sprawi ci przykrość, nie? Okradł cię ktoś bliski, okłamał cię. Oczywiście taki czyn jest czynem niegodnym, nie? Ale wiecie, tak naprawdę to nie jest tak, że on cię okłamał i dlatego jesteś smutny, tylko jesteś smutny dlatego, że zawiódł twoje zaufanie do niego. Ty miałeś pewną projekcję na tą osobę, darzyłeś się jakimiś uczuciami i zawiodłeś się na swojej projekcji. Co nie? Więc wiecie, kochani, no środek wasz, nie? Środek wasz. Musimy się zwrócić ku środkowi i zaprzestać tego gadania umysłu, nie? Tego ciągłego takiego szeptu w głowie, który wszyscy mamy. Ludzie ze schizofrenią mają go bardziej wyraźnie, ale tak naprawdę wszyscy mamy pewien głos, w którym ciągle nam coś mówi, tak? Mamy głos w głowie, który mówi, który ocenia, który lubi lub nie lubi czegoś, który każe nam coś robić, podpowiada, umacnia nas w jakimś przekonaniu, pcha do jakiegoś działania lub słowa. Wiecie. I to trzeba obserwować. Dla lepszej jakości życia oczywiście. Dobra, dzięki bardzo, trzymajcie się, hej.